Satnam kochani, witam Was po raz kolejny z mojego ogrodu. Dzisiaj mam dla Was wspaniałą kriję. Chciałam Was zaprosić do wspólnej praktyki i jest to krija dla osób zestresowanych na usprawnienie nerek i nadnerczy. Jeżeli masz własną firmę, pracujesz w korporacji, jesteś pełnoetatową mamą, bądź też próbujesz połączyć, bądź tatą, próbujesz połączyć dom, pracę, życie rodzinne, relaks, robienie czegoś dla siebie i czujesz, że jest to coraz trudniejsze zadanie dla Ciebie. Czujesz się w wiecznym stresie, w wiecznej pogoni, zaczynasz mieć kłopoty ze snem, zaczynasz mieć coraz mniej energii, podjadasz, próbujesz w jakiś sposób rekompensować sobie te braki energii jakimiś używkami, jakimiś dopalaczami, co jeszcze bardziej wpływa na Twoje zdrowie. Proponuję Ci tą praktykę i proponuję Ci włączenie jej jako regularną 40-dniową, bądź też 90 albo nawet 120-dniową, bądź też więcej dniową praktykę i zaobserwowanie, jakie będziecie mieli efekty. Jest to bardzo dobra krija do usprawnienia pracy nerek, a nerki to są emocje, to jest w nerkach akumuluje się bardzo dużo stresu, bardzo dużo strachu, wszelkie nadmiary emocji, nieradzenie sobie z emocjami, nieradzenie sobie z natłokiem myśli, nieumiejętność takiego życia w takim przepływie, w uwolnieniu napięcia, w uwolnieniu oporu. Nerki są też powiązane z takimi wszelkimi sprawami rodzinnymi, jakimiś zaszłościami rodzinnymi, konfliktami rodzinnymi. Tu oczywiście mówię z takiego jogicznego punktu widzenia. No i nadnercza każdy z nas w ostatnich latach na pewno słyszał i czytał na temat zmęczenia nadnerczy, kiedy permanentny stres zaczyna wywierać bardzo duży wpływ na nasz organizm, na naszą psychikę, kiedy hormony są wyrzucane non-stop, kortyzol, bądź też adrenalina, wszelkie inne hormony stresu, kiedy po prostu te nadnercza już sobie przestają dawać radę. To oczywiście też wpływa na pracę tarczycy, na cały układ hormonalny, więc kiedy czujesz, że widzisz po sobie, po swoim organizmie, po swoim zachowaniu, po swoim zdrowiu, że Twój układ hormonalny zaczyna się rozwalać. Ten zestaw, ta krija naprawdę pomoże Ci odnaleźć z powrotem równowagę. Nerki. Zobaczcie, nerki, jaka jest funkcja nerek? Funkcja nerek to jest regulacja. I nie tylko regulacja na takim fizycznym poziomie, czyli regulacja ciśnienia krwi, regulacja płynów w organizmie, regulacja wszelkiego rodzaju chemikaliów, soli mineralnych w naszym organizmie, ale też regulacja na takim bardziej subtelnym poziomie. I tutaj zostawiam Wam odpowiedzenie sobie na pytanie, w jakim zakresie ta regulacja powinna działać u Ciebie. No i oczywiście nie zapominajmy o tym, że długotrwały stres ma olbrzymi wpływ na nasz układ immunologiczny. Zaczynają się alergie, zaczynają się choroby autoimmunologiczne, zaczynają się wszelkiego rodzaju częste, mniejsze lub większe choroby, infekcje. Więc tutaj działając na cały układ nerwowy, na cały układ krwionośny, cały układ hormonalny i limfatyczny, my będziemy ten układ odpornościowy zwiększać. Oczywiście też będziemy tutaj działać na pamięć, na układ nerwowy, bo każdy wie, że kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy musimy uciekać przed tygrysem, wyłącza się mózg, wyłącza się nasza pamięć i nasze funkcje kognitywne, funkcje mentalne są na o wiele mniejszym poziomie. A świat przyspiesza i wymaga od nas takiej ostrości działania, ostrości myślenia, szybkości, efektywności. I tak jak wiele osób próbuje radzić sobie z sytuacją i idzie do fitnessu i zaczyna jeździć na rowerze, zaczyna biegać, aby wyładować, aby się zresetować, zaczyna w bardzo intensywny sposób ćwiczyć, co nie mówię, to nie jest złe, ale tutaj trzeba to robić stopniowo, według mnie.
bo kiedy my jesteśmy wycieńczeni fizycznie, psychicznie, mentalnie i jeszcze pójdziemy do klubu fitnessowego i jeszcze zrobimy ileś dziesiąt kilometrów na rowerze, biegając, to my po prostu wycieńczymy już do resztek nasz organizm i pogorszymy sytuację. Tak więc tutaj trzeba w inny sposób zadziałać. Wzmocnić od środka stopniowo nasz organizm, zadbać o dietę, zadbać o higienę dnia, o higienę życia. I dopiero wtedy, kiedy nabierzesz takiej ochoty, werwy, energii, możemy stopniowo zwiększać intensywność naszych ćwiczeń, działań. I do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Według medycyny chińskiej nerki to jest taka elektrownia, gdzie możesz czerpać dodatkowe rezerwy energii. Jest to źródło energii Ying, a według tradycji jogicznej źródło Ojos, czyli siły życiowej. Jeżeli na skutek długotrwałego stresu, złego odżywiania, złego trybu życia to Ojos spada, wtedy zaczynamy się starzeć, wtedy zaczynamy chorować. W naturze nic nie działa w odosobnieniu, tak więc pomimo tego, że ten zestaw jest skierowany głównie na nerki i nadnercza, ale będziemy tutaj działać na cały ten układ dolny, czyli również wątroba, a tutaj jest dużo gniewu, frustracji akumulowana, cały układ pokarmowy na poziomie czakr, na poziomie energetycznym bardzo silnie zostanie wzmocniony i udrożniony układ 3 dolnych czakr, czyli tego dolnego trójkąta, no i na przestrzeni całego ciała, cały układ krwionośny, jak już powiedziałam, limfatyczny, nerwowy, hormonalny, oddechowy, kostny, szkieletowy, no po prostu cały organizm i poza, i nie tylko. Bądź swoim własnym lekarzem i pozwól swemu ciału uzdrowić się samo i zapraszam Cię do naszej praktyki. Ta kriya jest tak skonstruowana, że będziemy tutaj robić bardzo mało przerw pomiędzy ćwiczeniami. Będą one dosyć dynamiczne. Możecie zacząć od 1 minuty. Ja tutaj na tym filmie zrobię 2 minuty z każdego ćwiczenia, ale możesz też wydłużyć z czasem do 3, ale nie więcej. I jak zwykle zaczniemy naszą praktykę od wejścia w naszą strefę, wybierzemy numer do Boga i połączymy się z naszym wewnętrznym nauczycielem z mantrą Ong Namo Gurudev Namo. Więc zacznijmy od pocierania dłoni. I teraz przyłóż tą mudrę do serca, kciukami naciśnij na mostek. Kręgosłup prosty, klatka piersiowa uniesiona. Broda lekko w dół, czubek głowy wyciągnięty do góry. Zrób głęboki wdech, aby zacząć. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Do pierwszego ćwiczenia użyjemy mudry kwiat lotosu, a więc baza dłoni razem, małe palce się stykają i kciuki się stykają, coś takiego. I to jest wdech na poziomie klatki piersiowej i wydech, prostujemy ramiona i wnętrze dłoni na zewnątrz i tutaj mamy kąt 90 stopni między przedramionami a dłonią. I robimy wdech, wydech.
Te ruchy są dosyć energiczne. Wdech, wydech, wdech, wydech. I wdech. I wydech. Teraz będziemy używać oddechu ognia, czyli intensywny, szybki oddech i skupiamy się na wydechu, kiedy wciskamy brzuch. Robimy wydech, 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 wydech. Mudra, małe palce przeplatają się, nieważne które przeplatają się, reszta palców zwinięta, kciuki wyprostowane steczą do góry. I tą mudrę obniżamy mniej więcej na poziom pępka, tutaj łokcie wysoko, przedramiona mniej więcej równoległe. Zamykamy oczy i robimy oddech ognia. Mudra nie dotyka brzucha. I kontynuujemy z tą mudrą. I teraz będziemy robili oddech ognia przez usta, usta w kształcie litery O i cały czas ciągniemy tutaj, te małe palce odciągają, ciągną jeden drugiego.
i wydech. W następnym ćwiczeniu będziemy używali mantry Har, czyli to jest mantra aktywizująca czakrę pępka, dolne czakry, również serce, i znaczy ona tyle co taka jeszcze nie zamanifestowana kreacja. To jest nasionko, to jest takie nasionko, które ma niezliczony potencjał, nieskończony potencjał możliwości. Lewa dłoń, wnętrze dłoni do tyłu, na plecach dajemy poniżej, mniej więcej na środku pleców, na dolnej części żeber. Coś takiego. Prawa dłoń wyprostowana, ramię równoległe do podłogi i dłoń 60 stopni kąt. I w takiej pozycji z otwartymi oczyma będziemy chantować mantrę Har. I przy każdym Har mocno ściskamy pępek do środka. Har, 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 har. Głęboki wdech i wydech. Teraz siadamy po turecku, bądź też w pozycji kwiat lotosu. Możesz jedną tylko stopę położyć na swoim udzie, bądź też dwie, jeżeli potrafisz. I będziemy podnosić całe ciało, albo też tylko pupę, jeżeli nie dasz rady całego ciała. I możemy to robić na całych dłoniach, na palcach, bądź też na pięściach. I wygląda to tak, że podnosimy całe ciało i opadamy. Całe ciało i opadamy. Możesz również zrobić coś takiego, jeżeli trudno jest Ci w ogóle usiąść. Wdech do góry, wydech w dół. Chodzi o to, żeby teraz przez to uderzenie zastymulować energię w dolnych czakrach.
Przy okazji świetne działanie na ramiona. Jeżeli na przykład już opadasz sił, możesz zrobić coś takiego, czyli kolana na ziemi, a tylko tyłek do góry. Wzmacniamy nadgarstki, całe dłonie, całe ramiona, całe ręce. I głęboki wdech i wydech. A teraz przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Tutaj mamy znowu specyficzną mudrę. Lewa dłoń mniej więcej na poziomie pępka i wnętrze dłoni skierowane do środka. Dłoń nie dotyka ciała, brzucha. Mamy tutaj przestrzeń jakieś 15-20 cm. I teraz prawa dłoń też skierowana, wnętrze dłoni skierowane do ciała. Baza dłoni będzie naciskać na nadgarstek lewej dłoni. I cały czas trzymając to napięcie i naciskając prawą dłonią na lewy nadgarstek, oddychamy długo nosem i będziemy spoglądać, mamy wyprostowany kręgosłup i spoglądamy w dół i mocno oddychamy, czyli ta moc oddechu będzie determinowała moc naszego oczyszczenia nerek nadnerczy i wątroby. Więc zaczynamy. W pewnym momencie zauważysz, że zaczynają Ci się trząść palce, bądź też całe przedramiona, ramiona. To oznaka, że Twój centralny układ nerwowy zaczyna odpowiadać. I nie zwalniaj ucisku i utrzymuj długie, kompletne, pełne oddychanie. Zrób głęboki wdech i wydech. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Nogi wyprostowane z przodu, proste. Mudra jest taka, że palce zwijamy, ale nie w pięść, tylko tak tutaj, że opuszki są tutaj na tym początku śródręcza. Tutaj kciuk wyprostowany do góry. I staramy się utrzymać proste plecy i cały czas ręce, ramiona są równolegle do podłogi. Robimy wdech,
I przesuwamy się do przodu i wydech do tyłu, ale cały czas pilnujemy, aby ramiona były równolegle. Wydech do przodu, wydech do tyłu. Przez nos. I wdech. I wydech. A teraz kolejne ćwiczenie. Połóż się na plecach i jeżeli możesz, przybliż pięty jak najbliżej pupy. Jeżeli nie, możesz to robić w takiej pozycji. Ale spróbuj przyciągnąć jak najbliżej pupy i jeżeli uda Ci się złapać pięty, super. Jeżeli nie, dłonie leżą sobie tutaj na poziomie bioder. I teraz przy każdym wdechu będziemy podnosili miednicę do góry i wydech w dół, do góry i w dół, wydech, wdech i wydech przez nos. I staraj się najpierw oderwać kość ogonową i powoli, powoli odwijasz do góry, do góry, do góry kręgosłup i przy wydechu opuszczasz wszystko w dół i rozluźniasz miednicę. I znowu, tak jakbyś nabierała lody łyżką do lodów, do góry, ściskamy uda, mięśnie ud i w dół.
I ostatni raz. Wydech. Teraz przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Możesz kilka razy podociągać, aby powiększyć przestrzenie międzykręgowe w dolnym części kręgosłupa. Jeszcze się pokołysać na boki, żeby rozmasować nerki. I teraz za 2 razy zrobimy kołyskę, aby przejść do następnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie wspaniałe na nerki, wspaniałe na kręgosłup. Zmieniamy pozycję do klęku. Kolana poniżej bioder, dłonie dokładnie w linii ramion i robimy wdech, noga do góry, głowa do góry, wydech, noga w dół, głowa w dół. I wdech. I wydech. Siadamy na piętach. Podnosimy powoli głowę, krąg po kręgu, rozwijamy kręgosłup i przygotowujemy się do zmiany na drugą nogę, więc znowu palce szeroko, kolana też lekko oddalone, mniej więcej na takiej szerokości jak Twoje dłonie i zaczynamy.
I wdech. I wydech. I teraz w tej pozycji złączamy łokcie, dłonie w pozycji modlącej, kciuki wyprostowane do góry. I robimy wdech i przesuwamy tak jakby równolegle cały tors, głowę nad tą mudrę i wydech, wracamy do pozycji wyjściowej, czyli siadamy na piętach. Wdech, wydech. I broda cały czas jest w górze. Czujemy, jak nam się rozciąga kręgosłup, czujemy, jak to wpływa na nerki. I wyciągamy kręgosłup, wyciągamy głowę do przodu. Ok. I powoli wstajemy. I przechodzimy do pozycji leżenia na plecach. Kładziemy się na plecach. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej i przez 2 minuty będziemy się turlać wzdłuż kręgosłupa. Wdech i wydech. Wdech.
A teraz czas na długą relaksację. 11 minut byłoby świetnie, a idealnie nawet godzinę. Teraz zastopuj film i zrelaksuj się tak długo, jak tego potrzebujesz. Teraz zacznij poruszać palcami, nadgarstkami, zrób głęboki wdech, wydech. I zakończymy sobie naszą sesję mantrą Sat Nam, więc pocieramy dłonie, mudra do serca, głęboki wdech, Sat Nam. Sat Nam, kochani. Więc zachęcam Was do praktyki ze mną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego w praktykowaniu tej krii. Jeżeli znudziło Wam się już moje mówienie podczas tego filmiku, możecie sobie zawsze wyłączyć głos i praktykować z samym obrazem. Tak więc wszystkiego najlepszego, powodzenia i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.